Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do porównania dwóch generacji Renault Megane RS. Najnowszej Megane RS czwartej generacji oraz poprzedniej Megane RS trzeciej generacji. Nie da się ukryć, że mamy do czynienia z dwoma generacjami, bowiem nowe Megane RS wygląda dużo świeżej i nowocześniej. Błyszczy się niczym smartfon czy Nokii 3310. Wszystko jest mocno efekciarskie, ale przy tym wcale nie takie tandetne. Megane 3 RS jest za to nieco spokojniejsza, ale występuje w trzydrzwiowym nadwoziu, co daje karoserii świetną sylwetkę. Z profilu wygląda przepięknie, ale mimo wszystko, całościowo, moim zdaniem, Megane RS czwartej generacji jest ładniejsze, zwłaszcza w tym pomarańczowym lakierze. To, co wreszcie poprawiono w najnowszej generacji, to poszerzenia, dzięki którym obie Megane RS wyglądają fantastycznie. Jednak poprzednik miał te poszerzenia dołożone, jakby doklejone, a najnowsza ma już je pięknie spasowane. Wspólnym elementem dla obu generacji jest też centralnie umieszczony wydech, z tym, że w trzeciej generacji w środku kryje się jedna rura, a w nowej już dwie. Obie też zupełnie inaczej brzmią, ale do tego dojdę za chwilę. Skupmy się przez chwilę na wnętrzu. Wydawać by się mogło, że pięciodrzwiowa odmiana jest dużo bardziej praktyczna od trzydrzwiowej. Owszem, tak jest, ale tylko jeśli chodzi o wygodę pasażerów z tyłu. W poprzedniej Megane RS wsiadanie do tyłu wymaga sporo sprytu i jest dużo mniej praktyczne. Chociaż po zajęciu miejsca okazuje się, że w środku wcale nie jest tak ciasno z tyłu. W nowej RSC dużo łatwiej się wsiada i wysiada, a i miejsca jest wystarczająco. Zdziwić za to może bagażnik. Otóż trzecia generacja ma bardzo mały otwór załadunkowy i wysoki próg, ale za to sam kufer jest naprawdę spory i pomieści 377 litrów. W najnowszym Megane RS mamy duży otwór i niższy próg załadunkowy, ale za to znacznie mniejszy bagażnik, bo ten ma pojemność 294 litrów. Pod podłogą w nowej Megance RS jest dziwna konstrukcja zabudowująca wydech. Minusem w nowej Megance RS jest też fakt, że bagażnik strasznie mocno się nagrzewa. Jak chcecie wozić pizzę, to koniecznie w bagażniku. Nowa Megane RS pozwala na nieco niższą pozycję za kierownicą, a także w standardzie posiada nieco lepiej trzymające fotele. Oba tu testowane egzemplarze posiadają podstawowe seryjne fotele. W opcjach, zarówno w 3RS, jak i w 4RS, widnieją kubełki Recaro. Idealne na tor, ale do codziennej jazdy zbyt męczące. Deski rozdzielcze Meganek różnią się i to znacznie. W nowej mamy cyfrowe zegary, wielki tablet i tak dalej. Jest po prostu nowocześniej, a w poprzedniku jest tak jakby klasycznie. To, co niestety się nie zmieniło, to słabe i twarde plastiki. Występują w obu generacjach. Dobra, ale pora na najważniejsze. Na to, co jest pod maską. Megane 3 RS ma silnik 2.0 turbo o mocy od 265 do 275 koni w zależności od odmiany. Testowany egzemplarz to ostatni wypust, model Cup, który się charakteryzował mocą 273 koni i osiągał 360 Nm. Nowy Megane RS ma za to nieco mniejszą pojemność, bo 1,8 litra, również turbo, ale za to nieco większą moc i moment, 280 koni oraz aż 390 Nm. Testowane egzemplarze posiadają jeszcze jedną różnicę. Otóż Megane 3 RS posiada skrzynię manualną, a nowa, czwarta generacja, po raz pierwszy w historii daje możliwość wyboru pomiędzy manualem a skrzynią automatyczną. Testowany egzemplarz Megane 4 RS posiada właśnie EDC, czyli dwusprzęgowy automat. Na papierze poprzednie Megane RS powinno przyspieszać do pierwszej setki w 5,9 sekundy, a nowe w 5,7. Różnica bardzo mała, choć w automacie dużo łatwiej tę wartość powtórzyć. Zmierzyłem oba auta i w rzeczywistości nowa Megane RS robi powtarzalne czasy 6,4 sekundy, a poprzednia trzecia generacja 5,9 sekundy. Tutaj niestety nowa generacja ma bardzo słabe opony i spore problemy z trakcją, stąd też dużo gorszy czas. Również przy wyższych prędkościach okazuje się, że według Racelogica to starsza generacja jest szybsza i to o sekundę. Nowa robi 16,1, a stara 15,2 sekundy w przyspieszeniu od 100 do 200 km na godzinę. Ale co innego pomiary, a co innego bezpośrednie starcie. Tutaj okazuje się, że auta idą niemal łeb w łeb i to niemal w pełnym zakresie prędkości, niezależnie od biegu. Z drugiego biegu Megane 3 RS jest minimalnie szybsza, ale za to z trzeciego czy czwartego idą już w łeb w łeb. Przy wyższych prędkościach, powyżej 200 km na godzinę, Megane 4 RS jest za to minimalnie szybsza. W takich autach ważna jest też masa, a okazuje się, że oba auta podobnie ważą. 3 RS waży 1417 kg, a nowa 4 RS 1430 kg. I tylko dlatego jest cięższa, bowiem posiada automat. Bez automatu nowa Megane RS jest o 10 kg lżejsza od poprzednika i waży 1407 kg. Bardzo dobrze, że Francuzi nie utuczyli Meganki. W nowej Megane RS
postanowiono zamontować nieco większe hamulce. Wciąż są to czterotłoczkowe Brembo, z przodu jednak średnica tarcz wzrosła z 340 na 355 mm, a z tyłu z 260 na 290 mm. Siła hamowania jest porównywalna. Różnią się te auta jedynie pracą hamulca, gdzie starą Megankę dużo łatwiej wyczuć i ma bardziej płynnie działający hamulec. W nowym RS-ie początkowo ma się wrażenie, jakby hamulec był zapowietrzony, ale to kwestia przyzwyczajenia. Przyzwyczaić się też musimy do częstszego zaglądania na stację benzynową w nowej Megance RS, która pali o 2, a czasem nawet i 3 litry więcej od poprzedniej trzeciej generacji. I to przy takiej samej jeździe. Moim zdaniem wpływa na to nieco automat, który dość długo trzyma na obrotach kolejne biegi. A jakie są różnice w prowadzeniu? Tutaj niestety pojawił się mały problem w specyfikacjach, bowiem testowane Megane 3 RS posiadało szperę mechaniczną, a Megane 4 RS nie. Co gorsza, do automatu w ogóle nie możemy wybrać szpery, tylko jest on dostępny z manualem. Podobnie jak ręczny standardowy, który jest dostępny tylko z manualem, a z EDC dostajemy elektryczny ręczny. W związku z tym Megane 3 RS ze szperą jest znacznie szybszy na zakrętach niż Megane 4 RS bez szpery. Przykładowo, starą Meganką 3 RS ze szperą w ten sam zakręt jesteśmy w stanie wejść 130 km na godzinę, podczas gdy poprzednią, już przy 115-117 czujemy, że osiągnęliśmy granicę i jej przekroczenie będzie nas sporo kosztować. Nowa Megane RS ma za to bardzo ciekawy patent, jakim jest For Control, czyli skrętne obie osie. Przy niskich prędkościach tylna oś skręca się przeciwnie do przedniej, aby auto było bardziej zwrotne, a przy wyższych w tą samą stronę, żeby samochód bardziej dociskać do zakrętu. Efekt jest naprawdę świetny i pomaga. Nowa Megane RS jest zdecydowanie bardziej zwrotna, a ciasne zakręty to dla niej pestka. Układ kierowniczy za to moim zdaniem również lepiej pracuje w nowej Megance, jest precyzyjniejszy i pracuje z większą siłą. Zawieszenie jest bardzo podobne. Oba auta miały podstawowy zawias, twardy, ale nie przesadnie. Obie Meganki po odpuszczeniu gazu w zakręcie mają tendencję do nadsterowności, którą bardzo łatwo skontrolować jednym szybkim ruchem. Testowane egzemplarze mają też różne rozmiary felg, gdzie nowa 4RS ma opcjonalne 19, a 3RS ma standardowo 18. Do trzeciej generacji też w opcji były dostępne 19-calowe felgi. Pora na porównanie dźwięku. Starsza Megane RS po odpaleniu jest stosunkowo cicha, a do uszu dochodzi bardzo lekki pomruk. Nie pomagają nawet lekkie przygazowania, jest po prostu cicho. Plusem są za to odcinki, czyli pełne przygazowanie aż do czerwonego pola na obrotomierzu, wtedy dźwięk na żywo jest bardzo ciekawy. Co innego nowa Megane RS, gdzie już po odpaleniu słyszymy ładne basowe mruczenie, a po przygazowaniu wydech potrafi nawet strzelić. Strzela również przy zmianie biegów i to naprawdę głośno. Nieco sztucznie, ale moim zdaniem jest ciekawie. Niestety, nowa Megane RS nie pozwala kręcić się tak wysoko na postoju, stąd też nie ma tak efektownej dźwiękowej odcinki. No cóż, nie można mieć wszystkiego. Niestety, nowa Meganka RS w kabinie ma też syntezator dźwięków. Aha, i poprzednie Megane RS przy pełnym przyspieszeniu świszczy. To jest słychać jakby wydech gwizdał, co jest dość charakterystyczne tylko dla Meganki RS poprzedniej generacji. Pora na werdykt. Oba samochody są naprawdę świetne. Jeśli testowana nowa Meganka RS miałaby pakiet CAP, w skład którego wchodzi m.in. mechaniczna szpera, to zwycięzcą byłby ten samochód. Szpera plus system 4 kół skrętnych oraz bardzo duży moment obrotowy mogą okazać się nie do pokonania. Już bez szpery auto jeździ naprawdę świetnie, ale poprzednik ze szperą na zakrętach jest znacznie szybszy. Jeśli bierzemy pod uwagę te dwa konkretne egzemplarze, to brałbym poprzednika. Oba auta to genialne hot hatche, które świetnie sprawdzą się zarówno do jazdy na co dzień, jak i do powalczenia o czasówki na torze.